Dziękuję bardzo. Witam Was serdecznie. Dziękuję za tak miłe przyjęcie. Jak kolega zapowiedział, pierwszy raz na scenie, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Podczas dzisiejszej prezentacji pokażę Wam z mojego punktu widzenia, jak wygląda dzisiejszy świat finansów. Omówię najpierw cykle koniunkturalne, później omówię szczegółowo wypaczenie rynków finansowych, do którego doszło po interwencjach banków centralnych zapoczątkowanych w 2008 roku. Omówię rynek akcji, omówię rynek obligacji, metali szlachetnych oraz nieruchomości. Później na końcu pokażę Wam, w które aktywa ja obecnie inwestuję i czemu moim zdaniem te aktywa pozwolą nam z dużym prawdopodobieństwem przechować majątek w taki sposób, żeby w miarę łagodnie przejść przez reset długów, do którego niewątpliwie dojdzie. Zaczynamy zatem od cykli koniunkturalnych. Gospodarki praktycznie wszystkich krajów na świecie poruszały się od zawsze w pewnych ściśle określonych cyklach koniunkturalnych. Zaczynaliśmy od fazy letargu. Był to moment, w którym gospodarki były w zasadzie na dnie. Po okresie recesji mieliśmy wysokie bezrobocie, większość firm miała jeszcze w miarę duże zapasy produktów wytworzonych w trakcie poprzednich faz. Ludzie natomiast mieli bardzo pesymistyczne podejście do zarówno kwestii inwestycji, jak i do kwestii związanych z wydawaniem pieniędzy. Tempo cyrkulacji pieniądza było na rekordowo niskich poziomach. Z poziomu letargu przechodziliśmy do poziomu ożywienia. Był to moment, w którym pierwsi przedsiębiorcy, widząc, że na rynku powstała luka związana z fazą letargu, czyli fazą, kiedy wiele firm zbankrutowało, postanowili tą lukę wykorzystać. W związku z czym zaczęto zwiększać moce produkcyjne, zaczęto zaciągać ponownie kredyty i z fazy letargu wyszliśmy ożywieniem. W drugiej fazie ożywienia coraz większa część przedsiębiorców podłączała się do fazy. Widząc, że gospodarka już nam się podniosła z dna, coraz większa część przedsiębiorców zaczęła zaciągać kredyty, zwiększać moce produkcyjne po to, żeby zagospodarować nisze na rynku, widząc, że gospodarka się rozpędza. Jednocześnie w fazie ożywienia mieliśmy do czynienia ze wzrostem tempa cyrkulacji pieniądza. Z fazy ożywienia następnie przechodziliśmy do fazy przegrzania. Faza przegrzania charakteryzowała się tym, że większość przedsiębiorców, widząc, jak w poprzednich latach, czyli w fazie ożywienia pierwszej i drugiej, gospodarka się rozwija. W związku z czym, skoro gospodarka się rozwijała fantastycznie przez ostatnie 3 lata, to przedsiębiorcy zaczynali wpadać w tak zwany hura optymizm. Skoro wszystko w gospodarce jest dobrze, skoro media twierdzą, że nadal będzie dobrze, oczywiście media nigdy nie twierdzą, że będzie źle, to czemu nie rozwinąć się jeszcze bardziej? I w momencie przegrzania następuje do ogromnej misalokacji kapitału. Na fali mega optymizmu wielu przedsiębiorców, jak i osób fizycznych podejmuje nieracjonalne decyzje. Z taką fazą mieliśmy na przykład do czynienia w roku 2007 bądź 2008 w Polsce, kiedy przedsiębiorcy, widząc, jak cudownie gospodarka się rozwijała na przestrzeni lat 2003-2007, zaczynali podejmować nieracjonalne decyzje. Wielu na przykład, może nie przedsiębiorców, wiele osób fizycznych mimo drastycznego wzrostu cen nieruchomości zaczynało kupować te nieruchomości. Po pierwsze dlatego, że uważali, że z gospodarką będzie wszystko dobrze. Po drugie dlatego, że nieruchomości rzekomo wiecznie rosną. To jest moment, w trakcie którym należy zmierzyć się z rzeczywistością. Gospodarki nigdy nie rosną wiecznie i z okresu przegrzania zazwyczaj przechodziliśmy w spowolnienie. Czemu przechodziliśmy w spowolnienie? W momencie, kiedy mamy okres przegrzania, zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci uważają, że wszystko jest ok. W związku z czym zaciągają szybko kredyty, wydają szybko pieniądze, w efekcie czego tempo cyrkulacji pieniądza zaczyna bardzo szybko krążyć w gospodarce. Skoro tempo cyrkulacji pieniądza zaczyna wzrastać, to wzrasta nam też inflacja. I to jest moment, w którym zazwyczaj banki centralne, bądź w przypadku Polskiej Rada Polityki Pieniężnej, podnosiła stopy procentowe. Podnosiła stopy procentowe, żeby spowolnić tempo wzrostu inflacji. Czyli rósł nam koszt kredytu, w związku z czym konsumenci spowalniali zaciąganie kredytów, podobnie zresztą jak i przedsiębiorcy. I wchodziliśmy w fazę spowolnienia. Gospodarka nam zaczynała zwalniać. Firmy, które w momencie przegrzania
uruchomiły bądź zwiększyły drastycznie moce produkcyjne, nagle zobaczyły, że mają problem ze sprzedażą, bądź z obsługą zleceń, z obsługą usług. Dlatego, że moce produkcyjne były na tyle duże, że nie były w stanie dopasować się do rynku. I nastąpiło spowolnienie. W trakcie spowolnienia przedsiębiorcy zaczynali zwalniać pracowników, poziom zapasów był ogromny, więc poziom produkcji także spowalniał i wchodziliśmy w spowolnienia w recesję. W trakcie recesji, która jest zawsze potrzebna, dochodziło do ogromnej ilości bankructw. Przedsiębiorstwa, które na fali hura optymizmu rozwijały produkcję, rozwijały strefę usług, bankrutowały, dlatego że nie dostosowały swojej oferty do oczekiwań rynkowych. I ta faza była piekielnie potrzebna. W każdym cyklu, który następował przed rokiem 2007, w fazie recesji dochodziło do oczyszczenia. Bankrutowały firmy, które w sposób nierozsądny inwestowały wcześniej kapitał, natomiast osoby, które zaciągały nadmiernie wysokie kredyty, nie były w stanie tych kredytów spłacać. Czyli firmy, które udzielały z kolei kredytów, musiały dokonywać potężnych odpisów. I był to moment, czyli recesja, w trakcie którego dochodziło do oczyszczenia sytuacji. Z rynku znikały firmy po to, żeby w kolejnej fazie ich miejsce zajęły firmy, które były dużo rozsądniej zarządzane. Jeżeli chodzi natomiast o przełożenie cykli koniunkturalnych na rynki kapitałowe, to mieliśmy ścisłe powiązanie. Okres lat 9-5, 2000 gospodarka nam się bardzo dobrze rozwijała. Gospodarka zarówno globalna, jak i gospodarki w krajach rozwijających się, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach rozwijających się. Na fali wzrostu gospodarczego mieliśmy bardzo ładną hossę. Później doszło oczywiście do przegrzania rynku, do bańki na dotcomach i do drastycznego spadku. W roku 2001 po atakach na WTC Greenspan obniżył ponownie stopy procentowe. Obniżył to po to, żeby rzekomo zwiększyć płynność na rynkach akcji, po to, żeby pozwolić gospodarce się rozbujać. Faktycznie spowodowało to powrót kapitału na rynek akcji i doprowadziło do kolejnej hossy, ale hossa 2003-2007 to była hossa rzeczywista. W krajach rozwijających się ona nie była tak silna jak w krajach rozwiniętych. Lata 2003-2007 przypadły na gwałtowny okres rozwoju głównie krajów rozwijających się. Brazylia, Rosja, Chiny, Indie, Południowa Afryka, czyli BRICS tak zwane, wymyślone przez Goldmana. I na fali hossy, na fali gwałtownego wzrostu gospodarczego, globalnego, między rokiem 2003 a 2007 doszło do potężnej hossy na rynkach akcji, szczególnie na rynkach akcji w krajach rozwijających się, która przełożyła się na wzrost cen akcji. Sytuacja natomiast zaczęła się zmieniać w roku 2008. Rok 2007 to był w zasadzie kolejny szczyt cyklu koniunkturalnego. Doszło nam do przegrzania się w zasadzie wszystkich globalnych gospodarek, wszystkich największych gospodarek. W pewnym momencie powinno przyjść spowolnienie, które nadeszło w 2007 roku, czego efektem był spadek cen różnych aktywów. I wiele banków inwestycyjnych, które w latach 2003-2007 podejmowały nadmierne ryzyko, wpadły w potężne problemy finansowe. Z wielu banków nadmiernie zalewarowanych pierwszą ofiarą stał się Lehman Brothers, bank z ponad 150-letnią tradycją. Natomiast instytucje finansowe w 2007 roku rozrosły nam się do takiego do takiej skali, że ich siła oddziaływania na globalną gospodarkę, jak i na polityków była na tyle istotna, że politycy, za którymi stoją banki centralne, czyli instytucje finansowe, nie pozwoliły na oczyszczenie sytuacji. Nie pozwolono na bankructwa, które przyniosłyby oczyszczenie sytuacji. Zamiast tego uruchomiono kilka programów ratunkowych. Pierwszym programem było drastyczne zwiększenie podaży pieniądza, którą w zasadzie realizowano na poziomie wszystkich największych banków centralnych. Fed, Europejski Bank Centralny, Bank Japonii, Szwajcarski Bank Centralny czy Ludowy Bank Chin drastycznie zaczęły zwiększać podaż pieniądza.
Gdzie ten pieniądz poszedł? Po pierwsze, za świeżo wydrukowane pieniądze skupiono toksyczne aktywa od banków inwestycyjnych. Czyli po to, żeby nie dopuścić do kaskady bankructw w systemie finansowym, świeżo dodrukowany pieniądz pochodzący z banków centralnych trafił do instytucji finansowych po to, żeby skupić toksyczne aktywa. Tak jak powiedziałem wcześniej, w latach 2003-2007 wiele instytucji finansowych podejmowało nadmierne ryzyko i powinny te instytucje zbankrutować. Ich miejsce powinny zająć instytucje zarządzane w bardziej ostrożny sposób. Nie doprowadzono do tego. Fed skupił ogromną ilość mortgage-backed securities, czyli kredytów udzielonych osobom, które nigdy nie powinny tych kredytów dostać, na zakup domu po bardzo przewartościowanej cenie. W Stanach Zjednoczonych jest trochę inne prawo niż w Polsce czy w Europie. Generalnie, jeżeli nie jesteś w stanie spłacać kredytu na nieruchomość, przestajesz go spłacać, oddajesz swoją nieruchomość instytucji finansowej, która udzieliła kredytowania i twoja przygoda z bankiem się kończy. W związku z czym wiele banków zostało z kredytami udzielonymi na zakup nieruchomości po znacznie zawyżonej cenie. I banki inwestycyjne wiedziały, że nigdy tych pieniędzy nie odzyskają. W związku z czym MBS-y zostały skupione najpierw przez Fed, później tą politykę zastosowano także w wielu innych krajach. Czyli krótko mówiąc, toksyczne aktywa z instytucji finansowych zostały przeniesione do bilansów banków centralnych. Drugą grupą aktywów, do których trafiły pieniądze z dodruku, stanowiły obligacje rządowe. Przez lata wiele krajów nie miało najmniejszych problemów z rolowaniem długu, czyli zaciąganiem nowych zobowiązań, emisji nowych obligacji po to, żeby spłacić za obligacje wcześniejsze. Natomiast wielu inwestorów w roku 2008 zdało sobie sprawę, że osiągnęliśmy poziom nasycenia, czyli zadłużenie wzrosło nam do takich poziomów, przy których spłata długu jest niemożliwa. Skoro spłata długów jest niemożliwa, to mamy dwa wyjścia. Albo dług zostanie zdewaluowany, czyli nowym dodrukiem spłacimy nasze stare zadłużenia, pieniędzmi mniej wartymi spłacimy stare obligacje, albo dojdzie do bezpośrednich bankructw. Żeby nie doprowadzić do bezpośrednich bankructw, banki centralne zaangażowały się w skup obligacji. Przepraszam. Czyli skupiono obligacje, na które nie było chętnych. Więc na rynku pojawił się dodatkowy popyt na dług rządowy. Doprowadzono tym samym do przedłużenia cyklu zadłużenia. Dodatkowo, żeby wesprzeć instytucje finansowe i podobno globalną gospodarkę, obniżono stopy procentowe. W przeszłości jeszcze nigdy stopy procentowe nie były obniżone tak silnie i na tak długo. Podczas zapaści gospodarczej 2000-2002 obniżono stopy mniej więcej do tych poziomów. I to jeszcze nie we wszystkich krajach. W roku 2008, czyli po upadku Lehman Brothers, praktycznie w każdym kraju obniżono stopy procentowe do zera, co miało pomóc oficjalnie gospodarkom na wydostanie się z recesji, natomiast tak naprawdę chodziło o wsparcie rynku obligacji. Coś jest nie tak z tym, momencik. Chwilowy problem techniczny. Czy mógłbym prosić technika o pomoc? Dobra, chwilowo zaczęło coś działać. W każdym razie, darmowy pieniądz, zerowe stopy procentowe doprowadziły do znacznego poprawienia się nastroju wśród inwestorów. Pieniądz trafił na rynki, pompując na niebotyczne poziomy wyceny akcji, wyceny nieruchomości oraz także w ostatnich latach wyceny obligacji. Czyli pieniądz dodrukowany, pieniądz pochodzący bezpośrednio z banków centralnych trafił na rynki finansowe, doprowadzając... Kurczę, jakiś mamy problem. Doprowadzając do mega hossy na rynkach finansowych. Natomiast ta hossa
nie jest już hossą bazującą na fundamentach gospodarczych. To jest hossa niestety oderwana od warunków gospodarczych. Czemu oderwana od warunków gospodarczych? Zobaczcie, tutaj macie twarde dane. Ja ich nie wymyśliłem. To są dane pochodzące bezpośrednio z Fed. Dług Stanów Zjednoczonych w relacji do PKB. Rok 2008, moment Lehmana, dług eksploduje nam z 60% do 100% obecnie. Średnie dochody gospodarstw domowych spadają. Odsetek obywateli czyn aktywnych zawodowo także nam spadł. Według oficjalnych danych poziom bezrobocia nam spada, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Czemu nam spada, skoro jednocześnie spada nam odsetek obywateli czynnych zawodowo? Jak to jest możliwe? Dlatego, że oficjalne dane dotyczące bezrobocia eliminują coraz to kolejne grupy osób. Gdybyśmy policzyli w Stanach Zjednoczonych poziom bezrobocia, używając metodologii, jakie używano jeszcze w latach 80., to okazałoby się, że dzisiaj jest ono na poziomie 22%. I takie dane na przykład publikuje Shadowstat Johna Williamsa. Kolejny współczynnik pokazujący, w jakim stanie jest gospodarka światowa. Tempo cyrkulacji pieniądza w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, jak ono maleje nieustannie od roku 2009. Ono tak naprawdę maleje od roku 2000, kiedy to osiągnęło swoje szczyty. Czemu ten współczynnik jest tak ważny? Dlatego, że tempo cyrkulacji pieniądza jest bardzo dobrą miarą rozwoju gospodarczego. Czemu? Jeżeli mamy zapaść gospodarczą, to ludzie 10 razy zastanowią się, czy zaciągnąć kredyt, 10 razy zastanawiają się, czy wydać pieniądze na nową plazmę, nowego iPhone'a i tak dalej. I tempo cyrkulacji maleje. Jeżeli natomiast gospodarka nam się dobrze rozwija, jeżeli ludzie mają pewność co do tego, że będą mieli pracę, nawet jeżeli stracą pracę, to błyskawicznie znajdą kolejną, to chętnie wydają pieniądze. Dodatkowo chętnie zaciągają kredyty, więc tempo cyrkulacji pieniądza nam rośnie. Zobaczcie, gdzie jesteśmy dzisiaj. I to, co widzicie tutaj, nie jest charakterystyczne tylko dla Stanów Zjednoczonych. W Europie także nam spadło tempo cyrkulacji pieniądza. Bezrobocie, co prawda, jest u nas dużo na niższych poziomach niż w Stanach Zjednoczonych. Natomiast drastycznie wzrosło zadłużenie Unii Europejskiej. Przed kryzysem było ono na poziomie 50% w relacji do PKB. Dzisiaj jest na poziomie 90% i drastycznie rośnie. Także ostatnia hossa, zapoczątkowana w 2009 roku, jest hossą wynikającą po pierwsze z dodruku, po drugie z zerowych stóp procentowych, po trzecie z interwencji banków centralnych, o czym wam powiem już za chwilę. Teraz przejdźmy do omówienia rynków akcji. Powiedziałem wam przed momentem, że dodruk podnosi ceny akcji. Zwróćcie uwagę, z jaką silną korelacją mamy tutaj do czynienia. Kolor pomarańczowy to jest indeks Standard & Poor's 500. Kolor czerwony bilans Fedu. Rok 2009. Fed zwiększa dodruk, ceny akcji drastycznie zaczynają rosnąć. Później mamy chwilowe zatrzymanie dodruku, ceny akcji stoją w miejscu. Kolejny dodruk, ceny akcji rosną. Kolejna stagnacja. Mamy ogromną korelację. Im więcej banki centralne dodrukowują, tym szybciej ceny akcji rosną. Doszło nawet do pewnego paradoksu. Otóż, kiedy z gospodarki nadchodziły złe dane, czyli poziom bezrobocia nam rósł, bądź bilans wymiany handlowej się pogarszał, to natychmiast rosły rynki akcji. Jak to było możliwe? W przeszłości powinno być odwrotnie. Otóż inwestorzy tak się uzależnili od dodruku, że oczekując złych danych płynących z gospodarki, spodziewali się interwencji ze strony Fedu. Czyli mamy kiepskie dane gospodarcze, Fed coś z tym zrobi, a jedyne co potrafi zrobić to obniżać stopy procentowe bądź dodrukowywać waluty. W związku z czym na kiepskie informacje gospodarcze reagowano hossą na rynkach akcji. To pokazuje poziom wypaczenia dzisiejszych rynków finansowych. Tu z kolei mamy nałożone na siebie dwa wykresy. Po pierwsze indeks Standard & Poor's, kolor niebieski w długim okresie oraz przebieg stóp procentowych. Zwróćcie uwagę na poprzednie hossę. Hossa 9,4 2000, ceny akcji rosną mimo wzrostu stóp procentowych. Kolejna hossa 2003-2008 rosną nam stopy procentowe. I ostatnia hossa. Ceny akcji rosną, ale rosną w otoczeniu zerowych stóp procentowych. Podczas poprzednich dwóch bez
2000, 2003 oraz 2008, 2009 banki centralne reagowały obniżeniem stóp procentowych. Obniżono je w tym miejscu, obniżono je w tym miejscu. Jakie dzisiaj mają narzędzia banki centralne, jeżeli dojdzie do potężnych spadków? Praktycznie nie mają. I o tym otwarcie na przykład ostatnio powiedział Erwin Fisher, dawny prezes Fedu w Dallas. Dzisiaj już nie jest związany z Fedem, więc może mówić otwarcie to, o czym myśli. To jest kolejny przykład interwencji banków centralnych zmierzających do podniesienia wycen akcji. Kolorem czerwonym macie zaznaczoną wartość ETF-ów, czyli funduszy zapewniających nam ekspozycję na rynki akcji bądź nieruchomości, poprzez rejty w Japonii. Kolorem czerwonym odsetek rejtów będących w posiadaniu banku centralnego Japonii. Czyli bank centralny Japonii po to, żeby podtrzymać hossę na rynkach akcji, skupił do końca września 2015 roku 52% udziału we wszystkich ETF-ach. Zresztą Bank Japonii nie jest jedynym bankiem, który dokonuje tego typu działań. Szwajcarski bank centralny podobnie. Tu są aktywa będące w posiadaniu szwajcarskiego banku centralnego. To są największe spółki notowane na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Szwajcarzy jeszcze do 1999 roku prowadzili bardzo rozsądną politykę monetarną. Do 1999 roku jeszcze frank szwajcarski był oparty w 20% na złocie. Czyli Szwajcarzy najwolniej dewaluowali własną walutę. Sytuacja zmieniła się w 1999 roku, kiedy Szwajcaria wstąpiła do WTO. WTO wymusiła na nich porzucenie standardu złota po to, żeby dostosować się do nowych standardów w systemie monetarnym, w efekcie czego poziom dewaluacji waluty znacznie zaczął przyspieszać. On przyspieszał, ale w sposób kontrolowany jeszcze do 2011 roku. W 2011 roku Szwajcarzy zaczęli mieć potężne problemy związane z nadmiernym umacnianiem się franka. Czemu frank się umacniał? Otóż w momencie, kiedy Fed zwiększa podaż pieniądza, Bank Japonii, Bank Anglii, Europejski Bank Centralny do tego czasu najwolniej zwiększał podaż pieniądza. W każdym razie na świecie mieliśmy większość banków centralnych, która drastycznie zwiększała podaż waluty. Spowodowało to napływ kapitału do walut, które były najwolniej dewaluowane, między innymi do franka szwajcarskiego. I w 2011 roku, kiedy Szwajcarzy stwierdzili dosyć, nie możemy pozwolić na dalsze umocnienie się franka, wprowadzili tak zwany PEG. Za 1 franka, za 1 euro płacono nie więcej niż 1,2 franka. I Szwajcarzy przez 3 lata próbowali utrzymać taką sytuację. Natomiast utrzymali to kosztem potężnych strat szwajcarskiego banku centralnego. Szwajcarzy musieli zwiększać podaż pieniądza po to, żeby zaspokoić popyt na franki. Dodrukowywano franków, za które skupowano dolary, euro, funty, bądź jak widać tutaj, akcje na rynku amerykańskim. Czyli hossa na rynkach akcji była pompowana zerowymi stopami procentowymi, dodrukiem oraz bezpośrednimi interwencjami banków centralnych. Kolejny wskaźnik pokazujący poziom oderwania cen akcji od gospodarki to jest wskaźnik margin debt. To jest fantastyczny wskaźnik. Czemu? Margin debt to jest w takim dużym uproszczeniu poziom długu, jaki jest zaciągany na zakup akcji. Czyli jeżeli inwestorzy są pozytywnie nastawieni do rynku akcji, to kupują akcje. Jeżeli są nastawieni bardzo optymistycznie, a skończą im się pieniądze, to zaciągają kredyt u brokera. I ten kredyt jest określany jako margin debt. Kolor niebieski obrazuje przebieg indeksu Dow Jones na przestrzeni 40 lat. To jest najważniejszy okres, od 1992 roku. Zobaczcie, rosną nam ceny akcji wraz ze wzrostem kredytu. Osiągamy szczyt, margin debt osiąga swój szczyt, następują spadki na rynkach akcji, wraz z nimi spada poziom długu. Później ceny akcji znowu rosną, wraz z nimi margin debt. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy na poziomie 440 miliardów, natomiast w maju zeszłego roku, kiedy osiągnęliśmy szczyt na amerykańskich rynkach akcji, poziom długu zaciągniętego na zakup akcji osiągnął historyczne maksima. Czyli można by powiedzieć, że poziom długu nam rośnie. Natomiast czy to jest wskaźnik miarodajny? Moim zdaniem nie. Dlatego, że dolar się dewaluuje w każdym roku, a już na pewno dewaluuje się w dłuższych okresach, pomiędzy rokiem 2000 a 2007, między 2007 a 2015. Dużo bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest odniesienie poziomu długu zaciągniętego na zakup akcji, czyli margin debt, do PKB.
Dlatego, że to są dwie wartości, które rosną wraz z dewaluacją waluty. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Poziom margin debt w roku 2000 osiągnął wartość 2,78%, mniej więcej w tym samym momencie, kiedy mieliśmy szczyt na dotcomach. W roku 2007 2,64, kiedy pękała nam bańka na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Gdzie byliśmy w maju? Jeszcze wyższy szczyt, 2,86. I od maja zanotowaliśmy już pewne spadki na rynkach akcji. Te spadki najpierw pojawiły się w połowie roku, później dużo silniejsze we wrześniu i później w grudniu. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Margin debt zaczął nam spadać. Przyjrzyjcie się pewnej prawidłowości. Mówię o tym. Poziom długu spadał wraz ze spadającymi cenami akcji. Czemu? Jak nam spadają ceny akcji, to ludzie zaczynają wątpić, czy dobrze zrobili je kupując. Ci, którzy nie sprzedadzą sami akcji, zostaną zmuszeni do tego przez własnych brokerów. Ostatecznie, jeżeli broker udziela wam kredytu, którego zabezpieczeniem są akcje, a spada wartość akcji, to broker obawia się o swoje pieniądze. W związku z czym w pewnym momencie rzuca na rynek wasze akcje. Sprzedając wasze akcje, doprowadza do kolejnych spadków, ale tym samym do redukcji poziomu długu. To jest dla mnie mniej więcej moment, przy którym możemy myśleć ponownie o zakupach akcji na przykład w Stanach Zjednoczonych bądź na innych rynkach rozwiniętych. Poziom 1,2 długu w relacji do PKB Stanów Zjednoczonych już dwukrotnie wyznaczył nam dno Bessy. W roku 2003 oraz w roku 2009. Gdzie jesteśmy dzisiaj? 2,5. Czyli mamy jeszcze potężny potencjał do spadków. To jest kolejny wskaźnik odzorowujący sytuację na rynkach akcji. Ulubiony wskaźnik Warrena Buffetta. Jak on działa? Porównujemy kapitalizację 5000 spółek ze Stanów Zjednoczonych i odnosimy ją do relacji PKB. Wraz z inflacją rosną nam wyceny akcji, ale wraz z inflacją rośnie nam też nominalne PKB. Jak się zmieniał współczynnik? Podczas hossy 9,5-2000 rósł nam mniej więcej z poziomu 60% do 136%. Oznacza to, że ceny akcji rosły nam 2 razy szybciej w tym okresie niż rozwijało się PKB. Później mieliśmy krach 2002, zeszliśmy do poziomu 72%. Później znowu hossa wielka 2003-2008, silniejsza na rynkach rozwijających się. W Stanach Zjednoczonych była dużo słabsza. Doszliśmy do poziomu 104%. Teraz z kolei z 56% weszliśmy na 124% w maju zeszłego roku. Gdzie jesteśmy dziś? Zaliczyliśmy już pierwsze spadki. Natomiast do osiągnięcia średniej mamy jeszcze całkiem sporo. Jeżeli chodzi o czynniki takie bardziej techniczne, pokazujące, czy mamy do czynienia z cenami akcji drogimi czy tanimi, możemy tutaj odnieść się do kilku współczynników. Mamy cenę przez zysk, mamy bardziej miarodajny CAPE, czyli inaczej cenę przez zysk Shillera, w której zyski przedsiębiorstw są brane pod uwagę nie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, tylko na przestrzeni ostatnich 10 lat. Oraz możemy wziąć pod uwagę pozostałe czynniki. Cena przez wartość księgową, cena przez sprzedaż oraz poziom dywidendy. Zwróćmy uwagę, gdzie jesteśmy dzisiaj. CAPE, czy cena przez zysk, jest na poziomie 17,6. Kiedy są rynki tanie, kiedy są drogie? Otóż takim poziomem neutralnym jest 12. To są akcje wycenione neutralnie. Jeżeli mamy cenę przez zysk bądź CAPE na poziomie 16, mamy do czynienia z rynkami drogimi. Powyżej 20 ewidentna bańka spekulacyjna. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Moment. Otóż jesteśmy na poziomie bardzo przewartościowanych akcji. To jest poziom globalny, natomiast tutaj mamy kraje rozwinięte. CAPE mamy na poziomie 19, czyli jesteśmy bardzo blisko poziomu bańki spekulacyjnej. Co ważne, cena przez zysk jest równie wysoko i na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, mimo że ceny akcji już nam spadły, to współczynnik cena przez zysk ciągle utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Czemu? Dlatego, że spadają bardzo szybko zyski przedsiębiorstw. Jaki mamy problem dzisiaj? Otóż taki problem, że nawet jeżeli mamy kraje, w których są tanie akcje, jak na przykład Europa rozwijająca się, czyli Polska, Węgry, Czechy, Słowacja oraz bardzo tania Rosja, to są to rynki odpowiadające raptem za 1,5% łącznej kapitalizacji wszystkich giełd.
Czyli z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli Bessa zapoczątkowana w maju, w sierpniu bądź we wrześniu zeszłego roku, zależnie jakiej metodologii użyć, nam się przeciągnie bądź się utrzyma, to także dotknie to rynków wschodzących. Dzisiaj niestety, mimo że mamy tanie rynki, bo CAPE na poziomie 7,2 to jest bardzo dobry poziom do wejścia na rynek akcji, to jednak globalna Bessa z dużym prawdopodobieństwem sprowadzi na niższe poziomy także wycenę akcji na tanich rynkach rozwijających się. I to jest poważny problem. Ja moją ekspozycję na rynkach akcji ograniczyłem już bardzo. W zasadzie posiadam tylko i wyłącznie rynek rosyjski, który jest wybitnie tanim, jest dużo tańszy pod względem tych właśnie współczynników niż rynek polski w 2009 roku, kiedy rozpoczęła się wielka hossa. Natomiast problem jest taki, że jeżeli na rynkach rozwiniętych, odpowiadających za 87% kapitalizacji, dojdzie do potężnej Bessy, do potężnej paniki, to tanie rynki mogą stać się jeszcze tańszymi. Teraz zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Porównałem tutaj ostatnią hossę pod względem długości trwania do poprzednich 16 hoss, rozpoczynających się w roku 1932. Zwróćcie uwagę, długość obecnej hossy na tle poprzednich. To jest średnia. Czyli mamy obecną hossę, bądź hossę, która skończyła się kilka miesięcy temu, była hossą trzecią, najdłuższą na przestrzeni ostatnich 80 lat. Jeżeli chodzi o wynik procentowy, drugi. Nic nie trwa wiecznie. Im z silniejszym przewartościowaniem cen aktywów mamy do czynienia, im silniejsze i dłuższe jest to przewartościowanie, to zazwyczaj odchylenie w drugą stronę jest dużo silniejsze. Teraz wam pokażę, jak wygląda rynek obligacji. Dlatego, że przyzwyczailiśmy się do myślenia, że obligacje, zwłaszcza obligacje rządowe, mają nam zapewniać bezpieczeństwo. Tak przynajmniej są postrzegane przez większość inwestorów. Zwróćcie uwagę na troszkę szerszy obraz. Długoterminowe trendy w obligacjach rządowych. Mamy rok 1945. Startowaliśmy z podobnych poziomów jak dzisiaj. To jest rentowność 10-letnich obligacji Stanów Zjednoczonych. Przez 35 lat rentowność obligacji, czyli odsetki, jakie wypłacają 10-latki, rosła nam. Rosła nam z 2% do 16%. Czyli przez 35 lat mieliśmy do czynienia z Bessą na rynku obligacji. Czemu z Bessą? Dlatego, że jak rośnie rentowność obligacji, to spadają jednocześnie ich ceny. Ostatecznie nie wiem, czy chcielibyście być z obligacjami kupionymi w tym miejscu 10-letnimi, płacącymi ile? 8%, skoro kilka lat później mogliście kupić 10-letnie obligacje płacące już 16%. Czyli szczyt na rynku obligacji osiągnęliśmy w roku 1980, kiedy to Volcker podniósł stopy procentowe do 20%, po to, żeby ograniczyć inflację. Inflację napompowaną dodrukiem w latach 60. Inflacja nigdy z dodruku nie przedostaje się od razu. Stany Zjednoczone prowadziły bardzo rozsądną politykę, mniej więcej do połowy lat 60. Później pojawiła się wojna w Wietnamie, trzeba było uruchomić dodruk. Cóż, siła wyższa. Jednocześnie władze, po to, żeby kupić głosy populacji, wprowadziły program Great Society, czyli krótko mówiąc, rozdmuchamy wydatki socjalne. Nie mamy na to pieniędzy, nie ma problemu, dodrukujemy. I z takim dodrukiem mieliśmy tu mniej więcej do czynienia. I ten dodruk docelowo trafił na rynek, doprowadzając do potężnej dewaluacji dolara i do wzrostu inflacji. Żeby tę inflację zatrzymać, podniesiono stopy procentowe do 20%. Tu widzicie akurat 16%, natomiast 16% to była główna granica rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych. Z 16 zaczęliśmy spadać ponownie. Dzisiaj jesteśmy bodajże na poziomie 1,7. Czyli jaki mamy potencjał do wzrostu, jaki mamy potencjał do spadku. Czy tak było tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych? Absolutnie nie. Rynki obligacji poruszają się w zasadzie w tych samych kierunkach. Zwróćcie uwagę, jak silną korelację mamy pomiędzy obligacjami Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwajcarii czy Japonii. Jeżeli spada rentowność obligacji bądź rośnie, to rośnie bardzo podobnie na wszystkich rynkach rozwiniętych. Tutaj chciałem powiedzieć o tak zwanym momencie Lehmana.
Rentowność obligacji spadała nam nieustannie od roku 1980. Tutaj co prawda wykres sięga wyłącznie 90 roku, natomiast chodzi mi o pewien trend. W momencie Lehmana doszło do pewnej sytuacji. Wielu inwestorów, do tej pory inwestujących w obligacje dla odsetek, zdało sobie sprawę, że dług rządowy, który tak drastycznie nam wzrósł na skutek przeniesienia toksycznych aktywów z bilansów korporacji do bilansu na barki rządów, może być już niespłacalny. Więc inwestorzy zaczęli po prostu panikować. Mieliśmy do czynienia z krótkim wzrostem rentowności 10-letnich obligacji. Natomiast inwestorzy zaczęli bać się o swoje pieniądze. Na zasadzie, po co mam inwestować w obligacje płacące 4%, jak być może nie otrzymam kapitału, albo otrzymam kapitał za kilka lat, ale on będzie dużo mniej wart niż dzisiaj. I banki centralne przeprowadziły, moim zdaniem, prawdziwy majstersztyk. Udało im się przekonać inwestorów, wcześniej inwestujących dla odsetek, że powinni pozostać na tym rynku. Czemu? W momencie, kiedy banki centralne w tym miejscu drastycznie zaczęły zwiększać podaż pieniądza, za nowo wydrukowaną walutę zaczęły skupować obligacje rządowe. Czyli inwestorzy dostali konkretny sygnał. Na rynku obligacji pojawił się potężny kupiec z nieograniczonym budżetem. Skoro mamy dodatkowy popyt na obligacje, to będą rosły ich ceny. Skoro będą rosły ich ceny, to będzie spadała rentowność. Więc wielu inwestorów skupiających się na rynku obligacji zmieniło podejście. Otóż nie przestali inwestować dla 2, 3, 4% odsetek, a zaczęto inwestować po to, żeby sprzedać obligacje po wyższej cenie. Ostatecznie, jeżeli masz 10-letnie obligacje rządowe, a spada ich rentowność, to wpływa to na wzrost ich ceny. Czyli na fali spadającej rentowności inwestorzy, którzy kupowali obligacje, po pierwsze mogli zainkasować 1, 2, 3% odsetek, pomijalny, ale przede wszystkim mogli sprzedać obligacje po cenie 10, 15, czy w przypadku długoterminowych obligacji 20% wyższej. Dlatego wyższej, że spadała ich rentowność. I doszliśmy tym samym do takiego poziomu, w której rentowność obligacji niespecjalnie ma gdzieś spadać. To jest wykres pokazujący w piękny sposób, jak dzisiaj są wypaczone rynki obligacji. Kolorem jaśniejszym zaznaczono rentowność 10-letnich obligacji Stanów Zjednoczonych. Kolorem ciemnym zaznaczono rentowność obligacji Portugalii. Co się dzieje? Mamy rok 2009, 2008, moment Lehmana. Kapitał zaczyna uciekać z obligacji portugalskich, dlatego że inwestorzy obawiają się o wypłacalność Portugalii. Ostatecznie dług urósł do takiego poziomu, że Portugalczycy, nie mając możliwości dodrukowania własnej waluty, mogą tylko zbankrutować. Więc inwestorzy zaczęli porzucać obligacje portugalskie, w efekcie czego rentowność obligacji wzrosła do astronomicznych 14%. W przypadku długu rządowego musimy otwarcie powiedzieć, to jest poziom nie do obsługi. Co się stało później? Mario Draghi wyszedł przed mównicę i stwierdził, zrobi wszystko, co tylko będzie konieczne po to, żeby uratować strefę euro. Inwestorzy odczytali to prawidłowo. Dodruk. Mario mniej więcej w tym momencie ogłosił. Tu już natomiast dobrze poinformowani inwestorzy wiedzieli, że nic, tylko trzeba zająć pozycję w mega przecenionych obligacjach portugalskich, w związku z czym zaczęto je skupować po to, żeby na fali oczekiwań co do dodruku zarobić ogromne pieniądze. To jest między innymi wykres pokazujący skalę interwencji Europejskiego Banku Centralnego i oderwanie rynku obligacji od rzeczywistych fundamentów. Momencik. Kolejny wykres pokazujący skalę interwencji. Na dole zaznaczyłem Wam obligacje Singapuru, czyli kraju, który nie ma długu netto, czyli ma oficjalne zadłużenie mniejsze niż wartość rządowych funduszy inwestycyjnych. Praktycznie w każdym roku wygospodarowuje bardzo potężne nadwyżki i co ważne jest pierwszą bądź drugą najbardziej liberalną gospodarką na świecie. Czyli krótko mówiąc stwarza fantastyczne warunki do rozwoju gospodarczego. Na górze natomiast jest rentowność obligacji Włoch, czyli można powiedzieć bankruta. Włoch, które przez ostatnie kilka dekad nie są w stanie ani razu wygospodarować nadwyżki w budżecie, kraju, który jest zadłużony na ponad 100% w relacji do PKB i ma bardzo niekonkurencyjną gospodarkę. Przez lata Włosi musieli płacić dużo wyższe odsetki niż Singapur. W roku 2011 osiągnęliśmy szczyt.
tuż przed sławnymi słowami Mario Draghiego. Co się stało później? Na obligacjach Singapuru nic się nie zmieniło. Natomiast rentowność obligacji zaczęła spadać. Czemu zaczęła spadać? Dlatego, że ich obligacje zaczął skupować Europejski Bank Centralny. Gdyby tego nie robił, doszłoby do bankructwa Włoch. Dzisiaj mamy tak wypaczoną sytuację, że i Singapur, i Włochy mogą pożyczyć kapitał na rynkach finansowych, płacąc tego typu same odsetki. Tu z kolei macie wykres obligacji korporacyjnych. Ostatecznie, jeżeli mamy dług rządowy czy obligacje rządowe bardzo przewartościowane, to może powinniśmy inwestować w inne typy obligacji, na przykład obligacje korporacyjne. Otóż nie w tym momencie. Czemu? Obligacje korporacyjne, kolor zielony, to jest akurat wykres obligacji korporacyjnych o ratingu C, czyli określanych jako śmieciowe. Cena takich obligacji się zmienia dużo szybciej niż akcji. Czyli jeżeli na rynkach akcji pojawia się niepewność, a jak widzieliście już najprawdopodobniej zaczęła nam się Bessa, która najprawdopodobniej potrwa kolejne 18-24 miesięcy, to z dużym prawdopodobieństwem kapitał będzie uciekał z takich obligacji jeszcze szybciej niż z rynków akcji. Zobaczcie, co się działo w roku 2008, tuż po bankructwie Lehmana. Mieliśmy rentowność obligacji na poziomie 15-16%. Co się stało później? W ciągu 2 miesięcy ceny obligacji zostały zmasakrowane. Inwestorzy zaczęli masowo wyprzedawać obligacje korporacyjne o niższym ratingu, dlatego że obawiali się bankructwa tychże przedsiębiorstw. W krótkim czasie rentowność doszła do 45%. To oznacza ogromną przecenę na rynku obligacji korporacyjnych. Dzisiaj wykres nie jest pełny. Szukałem wykresu, który doskonale będzie odzorowywał całą sytuację, więc skończył nam się na roku 2015. Dzisiaj rentowność obligacji określanych jako śmieciowe sięgnęła już 18%. Jeżeli przyjrzymy się na przykład obligacjom łupkowym w Stanach Zjednoczonych, przekroczyła niedawno 20%. Czyli ewidentnie wchodzimy na tą ścieżkę. Teraz tylko czekamy na kolejny moment Lehmana. Czy zacznie się od kolejnych problemów Deutsche Banku czy innego banku? Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast dzisiaj system bankowy jest tak połączony, że teoretycznie problemy jednego nieznaczącego banku mogą nam się błyskawicznie rozlać na cały sektor finansowy. Kolejny slajd pokazujący wypaczenie rynków finansowych. Kilka banków centralnych na świecie stwierdziło, będziemy dalej pompować ceny obligacji, nieważne. Nieważne, że cierpią na tym oszczędzający, że niszczymy w ten sposób klasę średnią. Cóż, wprowadzamy negatywne stopy procentowe. Ostatecznie najważniejsze są instytucje finansowe. Bank Japonii, Europejski Bank Centralny, Bank Danii czy Szwajcarski Bank Centralny wprowadziły negatywne stopy procentowe. Po co? Żeby pompować dalej wycenę obligacji. Dzisiaj obligacje warte niecałe 6 bilionów dolarów mają negatywną rentowność. Co to oznacza? Jeżeli kupilibyście dzisiaj, przy dzisiejszych ekstremalnie wysokich cenach takie obligacje, to po 10 latach odzyskacie mniej pieniędzy. I teraz zastanówcie się, czy taka sytuacja może trwać wiecznie. Mnóstwo inwestorów wcześniej trzymało obligacje, na przykład inwestorzy instytucjonalni, fundusze emerytalne, bądź instytucje, które z założenia mają inwestować w bezpieczne instrumenty. Natomiast na fali interwencji Europejskiego Banku Centralnego, który co miesiąc dodrukował 60 miliardów, teraz będzie dodrukował jeszcze więcej, kapitał popłynął na rynek obligacji, windując rentowność do negatywnych poziomów. Czyli teraz odwróćcie sytuację. Jesteście przykładowo zarządzającym funduszem emerytalnym i macie wykazywać zyski. Ostatecznie rozliczają was akcjonariusze. Kupilibyście obligacje, które dają wam negatywny zwrot, czyli mówiąc wprost, macie 100% pewności, że stracicie na obligacjach. Dzisiaj inwestujecie w obligacje 1 000 000, za kilka lat odzyskacie 990 000. Zlinczują was wasi udziałowcy bądź osoby, które was rozliczają. To jest optymistyczny scenariusz. Co się stanie, jeżeli kupicie 10-letnie obligacje z negatywną rentownością, a wzrosną stopy procentowe? Mogą. Część z was twierdzi, nie wzrosną, bo przecież to banki centralne kontrolują stopy procentowe. Owszem, tylko krótkoterminowe. Jeżeli w pewnym momencie kapitał zacznie uciekać z danego rynku, to zabraknie chętnych do zakupu obligacji.
Jeżeli zabraknie tych chętnych, to zacznie rosnąć rentowność obligacji. Banki centralne mają ograniczone możliwości skupu. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to rentowność obligacji wzrośnie do 4, 5, 6%. Wzrośnie inflacja. I w takim otoczeniu banki centralne nie będą miały wyboru, jak tylko podniesienie stóp procentowych. Jeżeli podniosą te stopy procentowe, to wartość obligacji długoterminowych zostanie zmasakrowana. Co jeżeli inflacja przyspieszy i bank centralny będzie monetyzował cały dług, bo nie będzie chętnych? W ciągu roku czy dwóch zacznie się naprawdę potężna inflacja. I za 10 lat odzyskacie swój milion, tylko na ile on pozwoli. Jaka będzie jego rzeczywista wartość? Czyli dzisiaj mamy ponad 5,5 biliona dolarów w obligacjach, które oferują negatywne oprocentowanie. Ja osobiście jestem z dala od aktywów, które są gwarantem straty. Dzisiaj 40% wszystkich obligacji w Europie ma negatywne oprocentowanie. Jaki jest potencjał do wzrostu ich ceny, a jaki jest potencjał do spadku? Czemu akurat w Europie mamy obligacje o negatywnym oprocentowaniu? Dlatego, że Europejski Bank Centralny drukuje jak szalony i skupuje obligacje, windując ich cenę. Kolejna przesłanka pokazująca ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje. Wykres przedstawia Wam globalne zadłużenie. Globalne, czyli na wszystkich poziomach. Poziomie osobistym, na poziomie korporacyjnym z uwzględnieniem instytucji finansowych oraz na poziomie rządowym. Pomiędzy rokiem 2000 a 2015 wzrosło ono ze 180% w relacji do PKB do 245%. Dług nam się nasycił. Dzisiaj gospodarka nie jest w stanie już się rozwijać w oparciu o wzrost zadłużenia. Osiągnęliśmy takie poziomy, przy którym dług stał się na tyle potężnym obciążeniem, że gospodarki nie są w stanie się rozwijać. A banki centralne robią co mogą, żeby przeciwdziałać pęknięciu tej bańki. Najprawdopodobniej na przestrzeni kolejnych lat z obecnych poziomów dług zacznie nam spadać. On już zaczął spadać. W jaki sposób dług może spadać? Tylko na dwa sposoby. Albo dochodzi do bezpośrednich bankructw, w sytuacji, w której bank centralny traci kontrolę nad stopami procentowymi, jak na przykład w Rosji, niedawno na Ukrainie, i wtedy w efekcie wysokiego oprocentowania kredytów dochodzi do bankructw na każdym poziomie. Rządy mogą bankrutować. Albo druga metoda, którą zazwyczaj wybierają bankierzy i politycy, to jest droga niszczenia waluty. Nikt nie chce być u władzy, podczas gdy ogłaszamy bankructwo albo zaczynają się potężne problemy na rynkach finansowych. Każdy woli tego unikać. Więc się wybiera łagodniejsze rozwiązanie, które długoterminowo jest dużo bardziej destruktywne dla gospodarki, czyli dodruk, czyli to, co się dzisiaj robi. Czyli próbuje się wywołać wysoką inflację po to, żeby zdewaluować wartość zadłużenia. Jeżeli w ogóle myślicie jeszcze o inwestowaniu w obligacje, to tutaj macie wykres pokazujący poziom zadłużenia w krajach rozwijających się, kolor czerwony, oraz w krajach rozwiniętych. Dysproporcje są ogromne. Czemu jest to takie ważne? Otóż im dług jest większy, tym silniej blokuje rozwój gospodarczy. Jednocześnie, jeżeli dochodzi do redukcji zadłużenia, to jest ona dużo bardziej destruktywna w krajach, bądź w grupach krajów, w którym wartość długu jest dużo wyższa. Dzisiaj mamy potężne rozwarstwienie pomiędzy krajami rozwijającymi się, a krajami rozwiniętymi. Na przestrzeni ostatnich 2 lat dług w krajach rozwiniętych wzrósł jeszcze w efekcie umocnienia się dolara, dlatego że w dolarze finansowano ogromną część zadłużenia krajów rozwijających się, i w efekcie depresji gospodarczej, dlatego że skurczyło się w wielu krajach PKB w ujęciu rzeczywistym. Natomiast tak czy tak zadłużenie w krajach rozwijających się jest nieporównywalnie niższe niż w krajach rozwiniętych. Co się dzieje z długiem w dłuższych terminach? Tu możecie łatwo zobaczyć. Mamy rok 1909. Dług był na poziomie 154% w Stanach Zjednoczonych. Później zadłużenie nam drastycznie rosło. Mamy huczne lata 20., kiedy każdy zwiększał dług po to, żeby inwestować pieniądze na giełdzie. Pierwsza bańka pompowana lewarem. Zadłużenie doszło do 286% w relacji do PKB, ze 151. W krótkim czasie w zasadzie się podwoiło. Co później? Bankructwa. Na każdym poziomie.
Na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat zadłużenie znowu nam zeszło do poziomu 130% i utrzymywało się w rozsądnych poziomach aż do końca lat 70. Później znowu od czasu porzucenia standardu złota w Stanach Zjednoczonych, czyli roku 71, dług nam zaczął przyrastać w tempie błyskawicznym. Osiągnęliśmy 370%. Dzisiaj ten dług zaczyna już spadać. Zaczyna spadać, dlatego że rzeczywistą inflację dolarową mamy dużo wyższą niż stopy procentowe. Czyli zadłużenie jest spłacane, ale nie w sposób uczciwy. Utrzymując zerowe stopy procentowe, to zadłużenie jest redukowane, ale kosztem klasy średniej, klasy, która ma oszczędności. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych, a do tego się odnosi ten wykres, nie mamy inflacji CPI, tak jak się nam wmawia, 0 czy 1%. Mamy na poziomie dużo wyższym. Jeżeli inflację policzymy takimi metodami, jakimi liczono jeszcze w latach 80. bądź 90., to okaże się, że oscyluje pomiędzy 5 a 7%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Chapwood Index, czyli instytucję, która mierzy zmianę cen 500 produktów, na które najczęściej wydajemy pieniądze, to okaże się, że mamy inflację 9%. To jest właśnie efekt bądź przyczyna spadku zadłużenia w ostatnich latach. I w ten sposób najprawdopodobniej zadłużenie zostanie zredukowane. Pieniądz będzie tracił wartość. Jeżeli nie będzie tracił wartości, to przejdziemy przez coś szybszego, czyli bezpośrednie bankructwa. Może uważacie, że bankructwa rządów są czymś niedopuszczalnym. Nieprawda. Pieniądz średnio żyje 27 lat. Czyli pieniądz, waluta emitowana przez bank centralny jest w tym okresie po uśrednieniu dewaluowana całkowicie. Czyli od momentu wprowadzenia jakiejś waluty, nie opartej o aktywa materialne, waluta nam się dewaluuje średnio po okresie 27 lat. Na górze macie wykres Grecji, która na przestrzeni ostatnich 200 lat była bankrutem przez 50. Później Meksyk, Rosja, Polska. W Polsce w latach 80. mieliśmy bankructwo, w latach 90. Bankructwo nie jest niczym nienaturalnym. My niestety jako ludzie mamy pamięć finansową sięgającą nie dalej niż 2 lata wstecz, dlatego nie zdajemy sobie sprawy, że kraje mogą bankrutować, tak samo jak korporacje mogą bankrutować na długu, na swoich obligacjach, tak samo jak ludzie mogą ogłaszać niewypłacalność. Teraz wam powiem parę słów odnośnie stanu rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości, a w zasadzie jego ceny, zależy od 2 rzeczy. Po pierwsze od dostępności kredytów, po drugie od wysokości stóp procentowych. Jeżeli mamy łatwo dostępny kredyt i niskie koszty kredytowania, wynikające z niskich stóp procentowych, to ludzie bardzo chętnie zaciągają kredyty. Nie chcą wynajmować nieruchomości, tylko wolą te pieniądze przeznaczyć na zakup bądź ewentualnie zaciągnąć kredyt. I w takim otoczeniu kapitał błyskawicznie płynie na rynek nieruchomości, windując jego ceny. Jak wyglądają stopy procentowe obecnie? Praktycznie na całym świecie mamy zerowe. Jest to główna przyczyna, dla której w większości krajów rozwijających się, czyli w Stanach, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, Kanadzie czy Australii, mamy dzisiaj rekordowe ceny nieruchomości. Właśnie niskie stopy procentowe przyczyniają się do pompowania bańki na rynku nieruchomości. Jak wygląda sytuacja w Polsce? W Polsce mieliśmy ostatni raz tanie nieruchomości w roku 2003. Co się stało po roku 2003? Wprowadzono tak zwane tanie kredyty frankowe. Czy są tanie, możecie dzisiaj z perspektywy czasu ocenić. Niemniej jednak potężny kredyt popłynął na rynek nieruchomości. Ludzie mogli zaciągać kredyty, w efekcie czego napompowano bańkę spekulacyjną na rynku nieruchomości. Bańka pękła w 2008 roku, ceny nieruchomości zaczęły spadać, ale niewystarczająco. Czemu? Dlatego, że RPP zaczęło obniżać intensywnie stopy procentowe, tak jak robiły to wszystkie banki na świecie. Efekt tego jest, że teraz wiele osób zaciąga tanie kredyty złotówkowe. Kolorem czerwonym zaznaczyłem wam średnią wysokość stóp procentowych na przestrzeni ostatnich 15 lat. Ostatecznie kredyt bierze się na zakup nieruchomości bierze się nie na rok czy 2, tylko przeważnie na 20-30 lat. Zastanówcie się, jakby przełożyła się sytuacja wzrostu stóp procentowych tylko do średniej. Niech stopy z obecnego poziomu wzrosną do 7%.
Co się stanie? Drastycznie wzrosną obciążenia kredytowe ludzi, którzy zaciągnęli kredyty na zakup nieruchomości. Część z nich nie będzie w stanie spłacać kredytu. Część z nich będzie zmuszona sprzedać nieruchomość. Doprowadzi to do spadku cen nieruchomości. Czy dzisiaj możemy mówić, że w Polsce mamy tanie czy drogie nieruchomości? Dla mnie odnoszenie wartości nieruchomości do ceny nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Wolę odnosić to do kilku wskaźników, których nie da się zniekształcić inflacją. Wykres tutaj. Ta część obrazuje dostępność metra kwadratowego mieszkania za przeciętne wynagrodzenie. Rok 2004. Za przeciętne wynagrodzenie mogliśmy kupić 0,6 metra kwadratowego. Następnie na przestrzeni kolejnych 3 lat i dostępnych tanich kredytów frankowych kapitał tak popłynął błyskawicznie na rynek nieruchomości, że o 50% zredukowaliśmy naszą siłę nabywczą. Czy spadły nasze wynagrodzenia o 50%? Nie, absolutnie. Wzrosły po prostu ceny nieruchomości. Ekstremalnie wysokie ceny nieruchomości mieliśmy w 2007 roku. O 50% spadła nasza siła nabywcza. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy na poziomie 0,51. Czyli ceny nieruchomości względem naszych zarobków spadły. Ale względem 2004 roku nadal są na wysokich poziomach. Dzisiaj, mimo podobno nieustannego wzrostu gospodarczego, możemy sobie pozwolić na zakup nieruchomości mniejszej o 20% niż jeszcze 14 lat temu. Jeżeli chodzi o globalny rynek nieruchomości, to także ten darmowy pieniądz, niskie stopy procentowe przełożyły się na ich wzrost. Na wykresie macie indeks globalnego rate'u, czyli funduszu, który inwestuje cały swój kapitał w nieruchomości komercyjne, nieruchomości na wynajem. Absolutna większość rate'ów jest emitowana w krajach rozwiniętych, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej czy Japonii, część jest w Australii, Kanadzie. Zwróćcie uwagę, jak w roku 2007 doszło do napompowania globalnej bańki na rynku nieruchomości. Właśnie w efekcie niskich stóp procentowych oraz globalnej hossy na rynkach akcji. Ceny rate'ów bowiem zmieniają się dużo szybciej i dużo bardziej gwałtowniej niż ceny nieruchomości samych. Ceny nieruchomości zmieniają się w miarę płynnie i zazwyczaj zmieniają się z pewnym opóźnieniem w stosunku do cen akcji. Natomiast rate'y, czyli fundusze dające nam ekspozycję na rynek nieruchomości komercyjnej, zmieniają się dużo szybciej, dlatego że mamy dużo większą płynność. W okresach paniki możemy rate sprzedać błyskawicznie. Wystawiamy zlecenie i kilka minut później jest sprzedane. Co się działo w roku 2007, 2008? 70% spadek zaliczyły rate'y. Ze względu na wzrost stóp procentowych, który miał miejsce tutaj, oraz ze względu na ogólną panikę na rynkach finansowych. W 2009 sytuacja zmieniła się. Obniżono stopy procentowe do zera, zaczęto pompować rynki finansowe. Bo podobno, gdy mamy wysokie ceny akcji oraz wysokie ceny akcji, to mamy rzeczywisty wzrost gospodarczy. Kiedyś może tak było, dlatego że wysokie ceny akcji były pochodną wzrostu gospodarczego. Podobnie jak wysokie ceny nieruchomości. Dzisiaj wysokie ceny nieruchomości oraz wysokie ceny akcji są efektem darmowego kredytu oraz zerowych stóp procentowych. Oraz, jak pokazałem wcześniej, interwencji banków centralnych. Ja wam pokazałem tylko 2 przykłady. Szwajcarię, bank szwajcarski oraz Bank Japonii. Nie pokazałem wam innych banków, dlatego że pozostałe banki centralne nie publikują tego typu danych. Natomiast prawda jest taka, że ten kapitał popłynął ponownie na rynek nieruchomości. I praktycznie w każdym rozwiniętym kraju mamy do czynienia z bardzo drogimi nieruchomościami. Czy ten kapitał popłynął równolegle na wszystkie rynki? Nie. Na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie roku 2011-2015, kapitał płynął głównie do Stanów Zjednoczonych, do Europy, czyli głównie do regionów zaliczanych jako ten core krajów rozwijających się. W efekcie czego rate'y w Stanach Zjednoczonych doznały potężnej hossy. Simon Property Group, czyli rate dający nam ekspozycję na galerie handlowe w Stanach Zjednoczonych, w 95%, 5% środków jest inwestowanych w Japonii, wzrósł od roku 2008 o ile? 114%. W tym samym czasie
REIT, dając nam ekspozycję na nieruchomości komercyjnej w Singapurze, zanotował 8% stratę. Czemu? Dlatego, że kapitał nigdy nie płynie w takim samym stopniu we wszystkich kierunkach. Dzisiaj w efekcie różnej dysproporcji kapitału inwestycyjnego doprowadziliśmy do sytuacji, w której w Stanach Zjednoczonych możemy nabyć REITy, które dzisiaj są sprzedawane po cenie w relacji do zysków 30:1. Czyli jeżeli dzisiaj byśmy kupili taki REIT i zyski REITu utrzymałyby się z wynajmu na obecnym poziomie, to musimy czekać 30 lat na zwrot naszych pieniędzy. REITy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych wypłacają mniej więcej 3, 2,5, czasami 4% dywidendy. Jest to bardzo niska dywidenda jak na REITy. Średnia plasuje się na poziomie 8%. I taką średnią możemy uzyskać na przykład z REITów w Singapurze. Czy dzisiaj zająłbym pozycję w REITach singapurskich, płacących 7, 8, 9% dywidendę? Nie. Dlatego, że uważam, że w najbliższych miesiącach kapitał będzie uciekał z rynków finansowych. Momencik. Coś mi działa z potężnym opóźnieniem. Dobra. Co się działo? Co? Boże. Moment. Zwróćcie uwagę, co się działo tutaj, między 2007 a 2008 rokiem. Czy nieruchomości waszym zdaniem potraciły aż 70% wartości? Nie. To ucieczka kapitału z rynków finansowych doprowadziła do tak drastycznej wyceny REITów. Dlatego też uważam, że dzisiaj inwestowanie w REITy, nawet neutralnie wycenione, w krajach o fantastycznej demografii, takich jak na przykład Singapur, czy ogólnie Azja Południowa, czy Południowo-Wschodnia, mija się jeszcze z celem. Dlatego, że o ile REIT nam wypłaca przyzwoite 8-9% zyski z dywidendy, a REITy muszą wypłacać od 75 do 90% zysków, które uzyskują z najmu, o tyle potencjał do spadków tego REITu jest większy niż te 8% rocznie. Zwróćcie uwagę na analogię. Rok 2013, krótka panika na rynkach finansowych, spadają notowania REITów w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie spadają notowania REITów w Singapurze. Co się działo ostatnio? Spadki, spadki i tak samo spadki się przekładają na to. Także uważam, że REITy takie jak ten są fantastycznym aktywem inwestycyjnym, ale jeszcze nie teraz. Bo co nam po aktywie, w którym zajmiemy pozycję, które będzie nam wypłacało 8, może nawet 9% dywidendę, jak w ciągu kolejnego roku notowania REITu spadną o 15, 20%, może 30% nawet w trakcie jakiejś potężnej przeceny. Ostatecznie w Stanach REITy w 2008 roku zanotowały 70% spadek. Teraz pokażę wam sytuację na rynku metali szlachetnych. Wiele osób uważa, że metale szlachetne, w szczególności złoto, są fantastycznym aktywem zapewniającym nam ochronę przed inflacją. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Ochronę przed inflacją dają nam wszystkie aktywa materialne. W długim terminie pieniądz traci i zawsze tracił i będzie tracił na wartości. Więc każde aktywo, czy to metale szlachetne, czy to nieruchomości, czy to ceny akcji, w długim terminie wszystko zyskuje. Może jest to błędnie powiedziane. Nie wszystko zyskuje, tylko pieniądz, który jest dla nas punktem odniesienia, waluta, traci na wartości. Zwróćcie uwagę tutaj na ten okres. W szczególności 1980-2000. Cena złota spadała z $850 w 1980 do 256 w 2000. Czemu spadała? Przecież rosła nam podaż pieniądza M3 i to rosła nam całkiem szybko. Złoto nie jest żadnym hedżem inflacyjnym. Złoto jest aktywem, które zyskuje w okresach niepewności oraz w okresach dewaluacji waluty, czyli w okresach, w której mamy negatywne, rzeczywiste stopy procentowe. Tutaj na przykład macie blisko 91% korelację cen złota na przestrzeni lat 2000-2015. Czyli im rosło zadłużenie Stanów Zjednoczonych, im bardziej rósł
limit długu, tym szybciej rosła cena złota. Mamy 91% korelację. Wydaje się, że perfekcyjna. Ale gdybym wam pokazał ten sam wykres za lata 1980-2000, okazałoby się, że nie mamy żadnej korelacji. Więc większość wykresów pokazujących nam różne korelacje musimy rzetelnie do nich podchodzić. Nie możemy wziąć sobie wybranego okresu. Wykresem, który jest w mojej ocenie najważniejszy, jeżeli chodzi o rynek złota, jest ten. Co on nam pokazuje? Mówię wam 3 okresy na rynku złota. Rok 1971, czyli porzucenie standardu, uwolnienie ceny złota. Rok 1980. Cena złota wzrosła bodajże 23-krotnie. Z $35 wzrosła powiedzmy do 600. W okresie bańki spekulacyjnej na krótki okres wzrosła na chwilę do $850. Czemu? Dlatego, że mieliśmy negatywne, rzeczywiste stopy zwrotu. Kolor czarny odwzorowuje rentowność obligacji 10-letnich pomniejszoną o stopy procentowe, o inflację, przepraszam, prawdziwą. Czyli jeżeli obligacje nam generowały 6% rocznie, a jednocześnie mieliśmy 8% inflację, to kupując obligacje rządowe mieliśmy gwarancję straty. I w takim okresie złoto jest aktywem, które powinniśmy posiadać. W tym okresie złoto zyskało na wartości 23-krotnie w ujęciu dolarowym. Co się działo później? Mieliśmy rok 1980, inflacja w Stanach Zjednoczonych się rozszalała, Paul Volcker podniósł stopy procentowe na chwilę do 20 punktów, czyli bardzo wysoko, coś niewyobrażalne dzisiaj. Przy takich poziomach zbankrutowalibyśmy cały system i musielibyśmy przeprowadzić bardzo brutalny reset monetarny, co docelowo wyszłoby nam na dobre, bo lepiej przeprowadzić szybki reset, odciąć się od długów, krótką, ale bolesną kurację, niż odwlekać w nieskończoność i brnąć w dalsze wypaczenia gospodarki. W każdym razie stopy procentowe na chwilę zostały w roku 1980 podniesione do 20%. W tym samym czasie rentowność 10-letnich obligacji wzrosła nam do poziomu 16 punktów. Jeżeli odjęliśmy od tego rzeczywistą inflację, to mogliśmy kupić obligacje płacące nam 9% powyżej inflacji. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia. Natomiast w roku 80 mogliśmy kupić fantastyczne aktywo, czyli obligacje rządu o niskim zadłużeniu. To był moment, w którym zadłużenie na poziomie rządowym było gdzieś na poziomie 30-40%, globalne na poziomie 160%. I jednocześnie aktywo, które wypłacało nam wyższe odsetki od inflacji. I to wyższe o 4, 5 czy 6%. Więc sens posiadania złota był znikomy. Złoto musimy posiadać, złoto trzeba ubezpieczyć, trzeba opłacić koszty przechowania, trzeba je kupić, jest generalnie kłopotliwe. W sytuacji, w której możemy zainwestować pieniądze albo w obligacje długoterminowe, albo po prostu ulokować je na lokacie, która nam oferuje 16, 18 czy 20%, to nie ma sensu posiadania złota. I w takim okresie właśnie cena złota spadła z $850 do $256 za uncję, dlatego że spadł sens inwestowania w złoto. Sytuacja ponownie odwróciła się w 2001 roku, kiedy po atakach na WTC Greenspan obniżył stopy procentowe do zera i zaczęto wprowadzać rzeczywiste ujemne stopy procentowe. Kolor czarny pokazuje wam rzeczywistą, ale tylko pozorną rentowność obligacji amerykańskich. Czemu pozorną? Dlatego, że w latach 90., przepraszam, najpierw w 80., później w 90. zaczęto majstrować przy metodologii liczenia inflacji. Robiono to w taki sposób, żeby zaniżyć rzeczywistą wartość inflacji. Czemu zaczęto to robić? Przyjmijmy, że macie nominalny wzrost gospodarczy na poziomie 3% i inflacja rzeczywista jest na poziomie 3%, czyli nie mamy rzeczywistego wzrostu gospodarczego. Ale bardzo chcielibyśmy się tym wzrostem wykazać, w związku z czym zmienimy metodologię liczenia CPI, a zmieniano ją wielokrotnie. W taki sposób, żeby wykazała niższą inflację. Wykazujemy inflację nie na poziomie 3%, czyli rzeczywistą, tylko na poziomie 1%. I co się dzieje? Nagle możemy się pochwalić 2% wzrostem gospodarczym, możemy w niższym stopniu rewaluować emerytury, renty i tak dalej.
Czyli generalnie wykazujemy, że wszystko jest OK i mamy nieustanny wzrost gospodarczy. I w latach 80. i 90. przeprowadzono kilka zmian metodologii liczenia CPI. W efekcie czego rzeczywista rentowność obligacji Stanów Zjednoczonych mniej więcej znajduje się na takich poziomach. Dzisiaj większość długu rządowego po uwzględnieniu rzeczywistej inflacji jest na negatywnych terytoriach, czyli 3-4% tracimy inwestując w obligacje rządowe. Jeżeli mi nie wierzycie, możecie przyjrzeć się metodologii badania Johna Williamsa, Shadow Stats bądź Chapwood Index. Tam macie prawdziwą kopalnię informacji. W każdym razie doszliśmy do sytuacji roku 2000, kiedy to zaczęły nam spadać i to spadać nam intensywnie rzeczywiste stopy zwrotu z obligacji bądź z lokat. W takim otoczeniu znowu powinniśmy zacząć inwestować w złoto. Czemu? Dlatego, że w takich okresach ono pozwala nam przechować naszą siłę nabywczą. I w efekcie takiej sytuacji, a nie innej, cena złota z 256 wzrosło do 1200 dzisiaj, notując szczyt na poziomie 1920 kilka lat temu. W jaki sposób ocenić, czy cena złota jest wysoka, czy jest może niska? Czy 1000, czy 2000 dolarów to jest dużo za uncję? Dla mnie miary dolarowe nie są żadną miarą. Ja osobiście wolę porównywać ze sobą różne grupy aktywów. I tutaj na przykład macie porównanie najbardziej szerokiego indeksu Dow Jones do uncji złota. Czyli porównujemy ze sobą dwie grupy aktywów, nie porównujemy ceny dolarowej. Co się działo? Na przestrzeni początku lat może inaczej, XX wieku mieliśmy w miarę stabilizację. Później doszło do uwolnienia kredytu, który w latach 20. popłynął na rynek akcji, pompując ceny akcji do niebotycznych poziomów. W efekcie czego za jeden indeks Dow Jones musieliśmy zapłacić ponad 18 uncji złota. Mieliśmy drogie akcje, tanie złoto. Co się później stało? Załamały się ceny akcji i zaczęły rosnąć ceny złota. W efekcie czego cena złota w odniesieniu do akcji wzrosła w zasadzie 10-krotnie, ponad. Później z kolei przyszedł znowu okres, w którym preferowane były akcje, kapitał płynął na rynek akcji i znowu w szczytowym momencie za jedną jednostkę Dow Jones musieliśmy zapłacić 28 uncji złota. Drogie akcje, tanie złoto. Na przestrzeni kolejnej dekady sytuacja się odwróciła, ceny akcji się załamały, kapitał znowu popłynął na rynek złota, w efekcie czego jedna jednostka Dow Jones kosztowała, można powiedzieć, tyle co uncja złota. Mieliśmy w roku 1980 ewidentną bańkę na rynku złota. Cena złota kosztowała w ujęciu dolarowym 850 dolarów, kosztowała tyle samo co jedna jednostka Dow Jones i 25% wszystkich aktywów inwestycyjnych w tamtym czasie stanowiło złoto. Dzisiaj to jest 1,5%. Sytuacja później znowu się odwróciła, inwestorzy wrócili na rynek akcji. W 2000 roku mieliśmy ekstremalnie napompowane ceny akcji i mega zdołowane złoto. Później nam się sytuacja znowu odwróciła na korzyść złota. Na tym poziomie, czyli w okolicy 5,5, mamy długoterminową średnią. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Na poziomie 13. Gdzie byliśmy po raz ostatni? 1,68. Czy dojdziemy do takich poziomów? Nikt tego nie wie. Natomiast jeżeli do nich dojdziemy, to będziemy mieli sygnał, że mamy do czynienia z tanimi akcjami i bardzo drogim złotem. Czemu ja na przykład inwestuję w złoto? Robię to, co robią banki centralne. Banki centralne przez 20 lat wyprzedawały złoto ze swoich rezerw. Srebro zniknęło jeszcze wcześniej. W każdym razie do roku 2009 banki centralne wyprzedawały złoto. Były sprzedawcami netto, czyli wyprzedały złota więcej niż kupiły. W 2009 roku sytuacja się zmieniła. Czemu? W bankach centralnych zasiadają bardzo mądrzy ludzie. Oni wiedzą, co robią. Zdają sobie sprawę, że jeżeli drastycznie zwiększają podaż pieniądza, to on w pewnym momencie trafi na rynek. Jeżeli trafi na rynek, przełoży się to na inflację. Inflacja w pewnym momencie wymyka się spod kontroli, tracimy kontrolę nad walutą i żeby utrzymać dalej kontrolę nad systemem monetarnym, to musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Więc w pewnym momencie być może banki centralne nie będą miały wyboru, jak tylko powrócą do korzeni. A żeby powróciły, czyli żeby ponownie mogły w jakimś stopniu
powiązać walutę ze złotem, tak chociażby jak Szwajcaria jeszcze do 1999 roku, to potrzebne im są te rezerwy. W związku z czym nieustannie skupują złoto. Czy skupują 500-600 ton? Nie, skupują dużo więcej. Obecne dane nie uwzględniają bowiem oficjalnych zapasów Chin. Chińczycy mniej więcej od 3 lat transportują do Chin pomiędzy 1500 a 2000 ton złota rocznie, czyli tyle, ile się wydobywa na całym świecie. Oficjalnie Ludowy Bank Chin posiada w swoich rezerwach tylko 1600 ton złota. Faktycznie posiada na pewno dużo więcej. Czy zatem chiński bank centralny kłamie? Niekoniecznie. Mamy system skonstruowany w taki sposób, że wystarczy, że złoto monetarne zostanie przesunięte z bilansu banku centralnego do innej instytucji, którą kontroluje bank centralny i wszystko jest OK. Natomiast prawda jest taka, że banki centralne ponownie skupują złoto po to, żeby przygotować się na reset monetarny. W pewnym momencie będzie trzeba te długi odpisać w ten czy inny sposób. Albo przeprowadzimy bezpośrednie bankructwo, albo zredukujemy nasze zadłużenie dodrukiem. Efekt tak czy tak będzie taki sam. Będzie trzeba w jakiś sposób przywrócić zaufanie do systemu. Gdzie zatem możemy przechować nasz kapitał? Czy w banku? Ja osobiście prawie nie trzymam pieniędzy w bankach, dlatego że nie mam do nich zaufania. Mieliśmy już przykład Cypru. Mieliśmy przykład teoretycznie gwarantowanych depozytów. Z jakiejś przyczyny na przestrzeni ostatnich 3 lat praktycznie we wszystkich krajach rozwiniętych wprowadzono procedurę bail-in. Czyli jeżeli bank będzie zagrożony bankructwem, czy to na skutek nadmiernego zalewarowania, czy złych kredytów, czy po prostu ogromnego zaangażowania na rynku derywatów, taki bank będzie mógł się wyratować pieniędzmi depozytariuszy. Oficjalnie mamy gwarancje bankowe do kwoty 100 000 euro, czyli teoretycznie do tej kwoty jesteśmy bezpieczni. Czy aby na pewno? Czy te 100 000 euro, czy depozyty powyżej 100 000 euro wystarczą na wyratowanie jakiegoś banku? Dzisiaj na przykład w Bankowym Funduszu Rezerwowym w Polsce mamy kwotę jakichś 8 czy 9 miliardów złotych. Depozytów w polskim systemie jest ponad 100 razy tyle. I polski system jest w dobrej kondycji, jest dobrze skapitalizowany. Natomiast jego największą bolączką jest ścisłe powiązanie ze spółkami córkami, takie jak na przykład UniCredit z Włoch czy hiszpański Santander, które utrzymują się tylko i wyłącznie na powierzchni w efekcie zerowych stóp i wielu programów ratunkowych, oficjalnych i nieoficjalnych. Możecie słyszeć o tym, że jakiś bank pozytywnie przeszedł testy bezpieczeństwa i jest bezpieczny, jest wszystko OK. Francusko-belgijska Dexia w roku bodajże 2012 też przeszła takie testy. 2 tygodnie później ogłoszono upadłość i podzielono ją na bank bezpieczny oraz bank, z którego aktywa zostały przejęte przez system centralny. Także ja osobiście trzymam większość pieniędzy poza systemem. Czy lokować pieniądze na rynkach akcji, dlatego że w długim terminie ceny akcji rosną? W mojej ocenie nie. Zobaczcie, jak potężny mieliśmy wzrost od roku 2009 i jakie spadki zaliczyliśmy. To są jeszcze zbyt małe spadki. W roku 2000, między 2000 a 2003, między 2007 a 2009 spadki przekraczały 60%. Tutaj są ledwo zauważalne. Dużo lepiej, może inaczej, lepiej to jest złe określenie. Dużo silniejsze spadki nastąpiły, jak coś zadziała, to wam pokażę. Dużo silniejsze spadki w ujęciu dolarowym, bo musimy mieć jakiś jeden wspólny punkt odniesienia, nastąpiły na rynkach rozwijających się. Tam w zasadzie od roku 2011 do 2015 akcje poruszały się w trendzie bocznym. Można powiedzieć, że trochę spadały. Natomiast potężne spadki przyszły w roku 2015, kiedy to indeks nam się obsunął w zasadzie o 30%. Czyli w krajach rozwiniętych, odpowiadających za 87% kapitalizacji, mamy dopiero wczesną bessę. Na rynkach rozwijających się mamy już akcje na dużo niższych poziomach. Akcje pod względem czynników technicznych są dużo tańsze, ale tańsze nie oznacza, że na fali bessy wynikającej ze spadków na rynkach rozwiniętych nie będą jeszcze tańsze. Także poza wybranymi jakimiś regionami bardzo ostrożnie powinniśmy podchodzić do inwestowania w akcje.
Gdzie mamy tanie rynki? Kolorem czerwonym oznaczone jest ekstremalne przewartościowanie rynków finansowych. Kolorem niebieskim najtańsze rynki na świecie. Dzisiaj rzeczywiście jest tani rynek rosyjski. On spadał w zasadzie od 2011 roku. Spadki nasiliły się w 2014 po rozpoczęciu zadymy w Ukrainie i całej panice związanej z wojnami, na sankcje i tak dalej. Mamy w miarę tani rynek polski, turecki, egipski. W Brazylii jest bardzo tani rynek pod względem CAPE, natomiast już nie jest tani, jeżeli zwrócimy pod uwagę na przykład czynnik cena przez zysk. Jak to jest możliwe, że cena przez zysk jest wysoki, CAPE jest niski? Otóż w Brazylii mamy do czynienia z rzeczywistą recesją, w związku z czym na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy bardzo spadły dochody przedsiębiorstw. Więc ja byłbym jeszcze póki co bardzo ostrożny w stosunku do inwestycji. Gdzie inwestować na przestrzeni kolejnych lat, jeżeli nastąpią spadki? Zwróćcie uwagę na pewną cykliczność. Zwróćcie uwagę, jak zmieniają się przepływy kapitałowe na przestrzeni określonych okresów. Mieliśmy okres 88-93. Kapitał globalny popłynął na rynki rozwijające się. W czasie kolejnego cyklu popłynął na rynki rozwinięte. Następnie znowu wrócił na rynki rozwijające się. Gdzie popłynął w ostatnich latach, 2008-2017? Na rynki rozwinięte. Zwróćcie uwagę, jak silna jest cykliczność. Na przestrzeni kolejnej dekady, czy może 6-7 lat, najprawdopodobniej rynki rozwijające się zaliczą dużo większe wzrosty niż rynki rozwinięte. Według różnej metodologii badań, najprawdopodobniej na przestrzeni kolejnych 10 lat, rynki w krajach rozwiniętych będą dokładnie tu, gdzie są dzisiaj. Czyli jeżeli chcemy zaparkować kapitał na 10 lat bez żadnych zysków, to możemy śmiało inwestować na rynku akcji. W krajach rozwiniętych. Jeżeli chodzi o rynek metali szlachetnych. Przez 5 lat słyszeliśmy, że powinniśmy trzymać się z daleka od złota, szczególnie od srebra i tak dalej, bo mamy bessę. Tylko bessa tak naprawdę w większości walut na rynku złota skończyła się już w roku 2013 w listopadzie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Polsce można było wtedy kupić uncję złota za 3600 zł. Ci, którzy skorzystali z okazji, gratuluję. Dzisiaj jest bardzo ciężko kupić uncję poniżej 5000, raczej 5000, 5200. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z ostatniego wzrostu ceny złota w ujęciu dolarowym oraz z utraty siły nabywczej złotówki. Natomiast najprawdopodobniej bessa w ujęciu dolarowym już nam się skończyła. Dno zanotowaliśmy w okolicy mniej więcej $1050 w styczniu tego roku. Jak określić, gdzie jesteśmy? Czy jest dobry moment wejścia? Dla mnie znowu dobrym wskaźnikiem jest odniesienie ceny złota do rynku akcji. To już wam wcześniej omawiałem, więc pominę to. Mieliśmy rok 1970, rozpoczęcie hossy. Zobaczcie, cena złota rosła błyskawicznie aż do roku 74. Później mieliśmy dwuletnią bessę na rynku złota. Cena złota nagle się załamała. Spadła z $200 za uncję do 100. To jest 50% spadek. Później weszliśmy w drugą fazę hossy. Czemu? Dlatego, że nie zmieniły się czynniki. Nadal mieliśmy wysoce negatywne stopy procentowe, mieliśmy sporą inflację i nie mieliśmy gdzie indziej zaparkować kapitału. Czyli podobną sytuację, jak mamy dzisiaj. Zwróćcie uwagę na pewną analogię. Lata 74-75. W ciągu niecałych 2 lat złoto traci 50%. Ostatni okres 2011-2015, dłuższy okres, ale w trakcie którego cena złota spadła o 44%. Dzisiaj cena złota w odniesieniu do indeksu Dow Jones jest na poziomie 13. Jak on wygląda długoterminowo? Drogie akcje, tanie złoto. Do jakiego poziomu dojdziemy? Nikt tego nie wie. Czy dojdziemy do 1? Ja na pewno tak długo nie będę czekał. Jeżeli ceny akcji spadną o 60-70%, czyli tyle samo, ile spadały podczas ostatnich BES, jeżeli do tego cena złota w ujęciu dolara, powiedzmy, się podwoi, dla mnie będzie to okazja, dla mnie będzie to scenariusz pokazujący, że mamy do czynienia z tanimi akcjami w relacji do złota. Dla mnie ten moment jest mniej więcej na poziomie 3. Jeżeli będę miał wystarczająco dużo odwagi, żeby poczekać dłużej, być może poczekam. Nie wiem, wszystko zależne jest od ogólnej sytuacji. To jest tylko jeden z czynników określających, kiedy powinniśmy się ewakuować ze złota. Czynników jest dużo więcej. Czy zredukowany zostały dług?
Czy ryzyko systemowe zostało obniżone? Czy weszliśmy rzeczywiście w okres wyższych stóp procentowych? Czynników jest mnóstwo. Kolejna tak zwana oaza bezpieczeństwa, czyli obligacje Stanów Zjednoczonych. Jak do tej pory, za każdym razem, kiedy rosła nam awersja do ryzyka, kiedy kapitał uciekał z akcji, kiedy uciekał z nieruchomości czy z rate'ów, kapitał płynął do rynku amerykańskich obligacji. Tylko gdzie jesteśmy dzisiaj? Amerykańskie obligacje dzisiaj mają rentowność na poziomie 1,74. Czyli mówiąc wprost, są piekielnie drogie. Tu macie długookresowy przebieg rentowności. Dzisiaj potencjał do spadków rentowności amerykańskich obligacji, a tym samym do wzrostu ich ceny jest bardzo ograniczony. Czy w Stanach mogą być wprowadzone negatywne stopy procentowe? Pewnie, że tak. Skoro inne banki centralne to zrobiły, czemu Amerykanie nie mają tego zrobić? Tylko jak sobie wtedy poradzą z ucieczką kapitału od dolara? Chyba tutaj lepiej coś działa. Tutaj macie długoterminowy przebieg indeksu dolara. Czym jest indeks dolara? Kurs dolara w złotówce nic nam absolutnie nie mówi. Dlatego stworzono coś takiego jak indeks dolara, który mierzy siłę dolara w relacji do 5 najczęściej handlowanych walut. Zwróćcie uwagę na długoterminową relację, jak ona się kształtuje. Dolar nam się bardzo silnie umocnił w latach 2011-2014, po czym zanotowaliśmy prawdziwy rajd. W drugiej połowie 2014 roku i w pierwszej połowie 2015 roku. Na indeksie dolara wzrośliśmy z poziomu 80 punktów do 100. Ten poziom był testowany mniej więcej 3-krotnie. W mojej ocenie, jestem w mniejszości na pewno, dolar się nie będzie dalej umacniał. Jeżeli się nie będzie dalej umacniał, to ja też nie widzę sensu siedzenia w amerykańskich obligacjach. Z tego, co widziałem w ostatnich czasach, ostatnich miesiącach, kapitał z amerykańskich akcji uciekał w kierunku obligacji, czyli spadała ich rentowność, rosła ich cena, ale nie widziałem silnych międzynarodowych przepływów w kierunku Stanów Zjednoczonych, takich jak na przykład w 2000 roku. Jeżeli zakładam zatem, że dolar będzie się osłabiał, to gdzie powinienem szukać schronienia? Surowce. Kolorem czerwonym zaznaczyłem przebieg indeksu dolara. Kolorem niebieskim indeks CRB. To jest najczęściej używany indeks surowcowy pokazujący zmianę bodajże 19 najczęściej sprzedawanych surowców. Zwróćcie uwagę na pewną sytuację. Tani dolar, bańka na rynku surowcowym. Drogi dolar, surowce na dnie. Później rok 2011, kiedy mieliśmy chwilowy szczyt na rynku surowców, dolar na dnie. Jeżeli dolar się zacznie umacniać, z dużym prawdopodobieństwem kapitał zacznie ponownie płynąć na rynek surowców. Gdzie zatem powinniśmy inwestować? Czy na rynku surowców energetycznych? Ja bardzo ostrożnie podchodzę do nich, dlatego że mamy bardzo wysokie kontango, rzędu 30%. Oznacza to, że jeżeli zainwestujemy przykładowo w ETN-y surowcowe i ceny surowców nie wzrosną o 30%, to jesteśmy stratni. Kontango natomiast jest dużo niższe w przypadku metali przemysłowych bądź surowców rolnych. 1,8 kontra bodajże 3% w przypadku surowców rolnych. Bardzo ważnym wskaźnikiem pokazującym nam sytuację nie tylko na rynku surowców, ale i w wszystkich możliwych aktywach jest poziom optymizmu bądź poziomu pesymizmu. Dzisiaj indeks CRB jest na poziomie 74 roku. Czy to znaczy, że surowce są tak tanie? Nie, ale są nadal piekielnie tanie. Zwróćmy uwagę na ten moment. Blisko, ile tu mamy? 76% wszystkich inwestorów uważa, że w surowcach będziemy mieli nadal spadki, mimo że dzisiaj są już bardzo tanie. Skoro absolutna większość stoi z boku, absolutna większość inwestorów, która myśli o inwestowaniu w surowce, a tylko mała grupa wariatów jest zainwestowana w surowce, to znaczy, że mamy ogromny kapitał, który może się przesunąć na rynek surowców. Czemu te poziomy są tak ważne? Odnieśmy się do poziomu z 1999 roku, kiedy ceny surowców były na trochę wyższych poziomach niż dzisiaj, przynajmniej indeks CRB. Poziom optymizmu był na takich poziomach jak dziś. Co się stało? Ceny surowców w krótkim czasie wzrosły o 30%. Rok 2002, poziom pesymizmu na takich poziomach jak dziś, rozpoczęła się wielka hossa surowcowa, która skończyła się w 2008 roku prawdziwą manią. To był okres, kiedy cena gazu sięgnęła 14, dzisiaj jest poniżej 2, cena ropy sięgnęła 150.
I wszędzie można było przeczytać o komentarzach po ropie po $200 czy po 300. Gdzie w tym momencie, czyli kiedy surowce osiągały szczyt, był poziom optymizmu? Przekroczył 70%. Czyli poziom optymizmu bądź pesymizmu jest fantastycznym wskaźnikiem kontrarnym. Rok 2009? Także poziom podobny do dnia dzisiejszego. Ceny surowców w ciągu 2 lat wzrosły o 80%. Czy będzie tak dzisiaj? Nie wiem. Sytuacja w globalnym handlu się bardzo pogorszyła. Indeks Baltic Dry szoruje pod niej, nigdy nie był na takich poziomach. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem obecne ceny surowców uwzględniają już globalne spowolnienie. Tu z kolei naniosłem dla Was kilka rzeczy. 3 grupy surowców, przemysłowe, rolne i energetyczne. Maksymalne ceny, które osiągaliśmy w latach 74-80 oraz indeks Standard & Poor's. Jak się zmienił na przestrzeni tych 40 lat? Wzrósł 17 razy. Ceny nieruchomości wzrosło o 270%. Podaż pieniądza M3, czyli ta najbardziej szeroka, wzrosła o 700%. Jak się zmieniły ceny surowców? Ceny surowców energetycznych na przestrzeni 40 lat w ujęciu dolarowym się nie zmieniły. Ceny surowców rolnych, nawet dzisiaj są o 40% niższe. Tylko surowce przemysłowe wzrosły, ale raptem o 37%. To pokazuje skalę niedowartościowania. Jeszcze bardziej niedowartościowane są spółki wydobywcze. Tylko w ich przypadku musicie być świadomi jednej rzeczy. One mają wbudowany potężny lewar. Jeżeli cena jakiegoś aktywa zmienia się o 10%, ceny spółek surowcowych zmieniają się dużo silniej. Dla przykładu, odniosę to do rynku złota i srebra. Między 2011 rokiem, a dnem ze stycznia 2016, czy nie tak dawno, ceny złota spadły bodajże o 44 czy 45%, srebra o 70 parę. Ceny spółek wydobywczych spadły o 90%. I to jest lewar, który działa w przypadku wszystkich sektorów. Dzisiaj wiele spółek wydobywczych jest bardzo tanich i być może część z nich dozna podobnego rajdu jak na przykład małe spółki wydobywcze, które cena wzrosła 50% w ciągu 1,5 miesiąca. Także tu jest potężny lewar, ale decydując się na spółki wydobywcze, przy dzisiejszych cenach surowców musicie zdawać sobie sprawę, że wiele z nich może zostać przejętych. To jest sektor jednak potężnie zadłużony i zadłużenie może być gwoździem do trumny wielu z nich. Czy inwestować w nieruchomości? Tak jak powiedziałem, ja bym poczekał, dlatego że mamy w perspektywie globalnej w zasadzie zerowe stopy procentowe i te stopy procentowe doprowadziły do bardzo wysokich cen nieruchomości. Nie wszędzie one są oczywiście tak wysokie. W Singapurze mamy umiarkowane, natomiast boję się globalnego odpływu kapitału z rynków finansowych, który przełoży się na niższe wyceny rate'ów. Moment. Gdzie zatem pozostać z kapitałem? Ja dosyć dużo kapitału mam po prostu poza systemem w gotówce. Czemu w gotówce? Jest to troszkę wbrew logice. Ostatecznie, jeżeli banki centralne dewaluują nam walutę, jeżeli mamy inflację dużo wyższą niż nam oficjalnie się to mówi, to trzymanie gotówki jest gwarancją straty. Niekoniecznie. W gotówce nie będziemy siedzieli wiecznie, ale jeżeli będziemy mieli przyzwoite zasoby gotówkowe i scenariusz spadków się zrealizuje, to w perspektywie kolejnych 18 czy 20 miesięcy gotówka może nam pozwolić na zajęcie bardzo dobrej pozycji na rynkach akcji, raczej w krajach rozwijających, na rynku rate'ów, raczej w krajach Azji Południowej, w której mamy fantastyczną demografię, dzięki czemu będziemy w stanie wygospodarować bardzo przyzwoite zyski w dłuższym terminie. Jakie waluty wybrać? Różne. Część decyduje się na franka szwajcarskiego ze względu na tradycyjną ostoję bezpieczeństwa. Część decyduje się na waluty surowcowe, jak na przykład dolar australijski, który jest najsilniej skorelowany z indeksem CRB, czyli ogólnie z cenami surowców. Część decyduje się na dolara kanadyjskiego bądź koronę norweską, najsilniej skorelowaną z cenami ropy, które dzisiaj, jak wiecie, są bardzo niskie. Najważniejsze przesłanie. Edukujcie się, nie ograniczajcie się do jednego rynku. Dlatego, że to jest najczęstszy błąd, w mojej ocenie oczywiście, wielu inwestorów. Inwestuje tylko na rynku akcji albo tylko i wyłącznie na GPW. Szersze spojrzenie na różne grupy aktywów oraz na różne rynki pokazuje wam, w jaki sposób ten cały świat finansów funkcjonuje. Także edukujcie się i życzę zysków. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję. Dzięki. Wielkie brawa jeszcze raz dla Tradera 21.